Witam Was bardzo serdecznie w chyba najbardziej świątecznym filmie tego roku. Będziemy dzisiaj dziergać czapkę Świętego Mikołaja, którą widziałyście na zdjęciach początkowych. Będę wykorzystywała włóczkę Polo od firmy Opus Natura. To jest włóczka, którą już wielokrotnie Wam pokazywałam. Ma 50% w składzie wełny, 50% to jest akryl. Producent zaleca szydełko druty między 4 a 6 mm i my będziemy wykorzystywały szydełko w rozmiarze 6 mm. Natomiast brzeg czapki oraz pompon wykonam z włóczki Axamitek. To jest ta włóczka pluszowa, idealna na maskotki. Również producentem jest marka Opus Natura i to są te klasyczne, pluszaczkowe włóczki 100% poliestrowe. Mamy tutaj w jednym motku, muszę sobie zobaczyć, w jednym motku mamy 50 gramów i taki motek ma 60 metrów, więc jeden motek w zupełności nam wystarczy na tą opaskę wokół głowy. Natomiast włóczka Polo ma w 100 gramach 200 metrów, to jest bardzo ekonomiczny motek. Zaczynamy. Na samym początku, jeszcze zanim zaczniemy szydełkowanie, łapiemy końcówkę włóczki Axamitek i delikatnie ją opalamy. Nie tak, żeby nam się tutaj spaliło, zrobiło czarne, ale żeby się zamknęły te ostatnie włoski, bo inaczej będzie się mocno tutaj pruło. Będą nam uciekały te włoski i zostanie ten środkowy rdzeń, więc opalamy sobie w ten sposób końcówkę. Zabieramy się teraz za brzeg czapki. To, ile nabieramy oczek łańcuszka na początek, będzie nam warunkowało to, jaki ten biały brzeg będzie szeroki. Ja nabieram sobie 9 oczek początkowych i uzyskam brzeg, który będzie miał gdzieś mniej więcej 6,5 cm. Możecie zrobić sobie najpierw próbkę i zaplanować, bo jeżeli będziecie chciały na przykład robić czapki dla dzieci, no to warto to przeliczyć. I jeszcze ostatnia uwaga, zanim zaczniemy, jeżeli chcecie zrobić mniejsze czapki właśnie dla mniejszych dzieci, to zapraszam Was do opisu tego filmu, tam znajdziecie niezbędne informacje, jak przeliczyć sobie rozmiar. Ja sobie składam włóczkę na pół, tak żeby ta długa końcówka z kłębka była na górze, wkładam szydełko do pętelki, pobieram, przeciągam pod oczkiem i zaciągam tę pętelkę. To jest moja pętelka początkowa, jej jeszcze nie liczę jako oczko i od tego miejsca robię 9 oczek łańcuszka. Dziewięć oczek łańcuszka to jest 8 oczek na właściwy łańcuszek i jedno oczko łańcuszka już zrobione na obrót. Teraz wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka. Musicie sobie, jeżeli pierwszy raz pracujecie z taką pluszową włóczką, no to uzbroić się w cierpliwość, bo na początku to może nie być zbyt dobrze widoczne. Tutaj mam zrobione oczko łańcuszka na obrót, wbijam się w następne oczko i robię półsłupek. Kolejne oczko, kolejny półsłupek. I tak do końca rzędu. Razem tych półsłupków ma być właśnie 8. Następnie oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i teraz wbijamy się w tylne nitki oczek. Zostawiamy to pierwsze oczko wykonane na obrót, wbijamy się w drugie oczko. Zobaczcie, tutaj są dwie nici układające się w literkę V. Wbijamy się pod tylną pętelkę i robimy półsłupek. Następne oczko, znowu staramy się tutaj zorientować w tej pluszowej włóczce, gdzie jest następne oczko, gdzie jest następna literka V. Drugi półsłupek. Następne oczko, kolejny półsłupek. I tak pracujemy półsłupkami pod tylną nitkę przez cały czas, przez cały ten ściągacz, bo robimy tak naprawdę taki zwykły, klasyczny ściągacz czapki. Jeżeli kompletnie tutaj macie problem i nie widzicie, to też zaufajcie trochę swojemu szydełku, bo jak nawet nie widać za dobrze, gdzie mamy się wbić, to w momencie, w którym tutaj włożymy szydełko, to szydełko nam pięknie samo wchodzi w odpowiednie miejsce. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę, pomijamy oczko zrobione na obrót i w drugie oczko tylna nitka, znowu półsłupek. I w ten sposób wykonujemy półsłupków pod tylną nitkę dokładnie 60 rzędów. Te 60 rzędów to będzie odpowiedni obwód
głowy osoby dorosłej, więc warto się trzymać tego wyliczenia, natomiast można również oczywiście na bieżąco przymierzać do siebie i sprawdzać, czy ta wielkość jest w porządku. Zrobiłam dokładnie 60 rzędów i bez nadmiernego rozciągania ten mój ściągacz ma mniej więcej 57 cm długości. I teraz tak, będziemy przechodzić, najpierw połączymy ściągacz w okrąg, a następnie przejdziemy do szydełkowania włóczką polo. I pomimo, że ta włóczka może mieć właśnie też na szydełko 6 mm zapis od producenta, no to porównajmy, że ta włóczka pluszowa, ona jest dużo bardziej puchata, ta się trochę nam naciągnie, więc będziemy miały dużą różnicę pomiędzy tym ściągaczem wykonanym pluszową włóczką, a resztą czapki. Dlatego mamy zaplanowane 60 rzędów, ale po połączeniu dodamy dodatkowe jeszcze oczka tym czerwonym kolorem, żeby nie było sytuacji, że po zszyciu i szydełkowaniu po jednym oczku w jeden rząd zrobi nam się tak, że zacznie nam się bardzo szybko ta czapka zwężać, pomimo że nie będziemy robić łączonych półsłupków. Nie martwcie się, jeżeli jeszcze to nie jest dla Was jasne, za chwilę wszystko będę wyjaśniała. Łączymy teraz w ten sposób dwa brzegi. I teraz, czy będziecie łączyć pod dwie nitki, pod całe oczka, czy tylko pod jedną nitkę, nie ma to znaczenia. Ja zrobiłam jedno dodatkowe oczko łańcuszka, żeby było mi wygodniej teraz wbić się pod oczko początkowego łańcuszka. Zobaczcie, tutaj jest nasza włóczka początkowa. I następnie wbijam się również pod pierwsze oczko tej drugiej strony i robię oczko ścisłe. Następne oczko tutaj łańcuszka początkowego, oczko po drugiej stronie i oczko ścisłe. I w ten sposób oczkami ścisłymi zamykamy ściągacz w koło. Na koniec oczko łańcuszka, obcinamy tę pluszową włóczkę, wyciągamy nitkę, zaciągamy delikatnie, ponieważ ta włóczka może nam się urwać, jak będziemy ciągnąć za mocno. I mamy teraz taką opaskę, która już jest naszym początkiem czapki, czyli takim ściągaczem. Przechodzimy teraz do włóczki polo. Ja sobie robię takie oczko łańcuszka, jakby robię sobie początek w ten sposób, tak jakbym zaczynała łańcuszek, czyli włóczka na krzyż, przeciągam pod spodem i robię taki supełek początkowy. I teraz zobaczcie, każde takie żeberko jakby, tak jak tutaj widać, to są dokładnie dwa rzędy półsłupków, czyli wbijamy się po jednej stronie żeberka, po drugiej stronie żeberka, kolejnymi półsłupkami, tym razem nawijanymi, zaraz pokażę, jak to zrobić, więc na okrąg mamy 60 rzędów, zatem będziemy miały 60 półsłupków nawijanych. Ale tak jak wspomniałam, ta włóczka jest cieńsza, albo wyjdzie nam mocno dziurawa ta czapka, albo zacznie nam się zwężać jeszcze zanim my zaczniemy ją zwężać specjalnie, więc naokoło musimy dodać dodatkowo gdzieś mniej więcej 10 półsłupków nawijanych. Czyli z 60 rzędów aksamitka będziemy teraz miały 70 dokładnie oczek zrobionych półsłupkami nawijanymi. I możemy to robić, skoro mamy 60, to możemy robić 5 zwykłych półsłupków nawijanych i w szóstym oczku 2 półsłupki nawijane, albo też możecie robić na oko. Nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Wbijam się na początku w miejsce, gdzie jest mniej więcej szef. Te dwie końcówki będę sobie podawała, pobieram włóczkę, przeciągam pod tą moją pętelką początkową i w ten sposób mam przyszytą czerwoną włóczkę. Robię jedno oczko łańcuszka, narzut nitki na szydełko, wracam do tego samego oczka i robię w nim półsłupek nawijany, czyli pobieram, przeciągam, mam 3 pętelki na szydełku, pobieram, przerabiam przez 3. Narzut nitki, następne oczko. Wbijamy się tak, żeby jednocześnie wrabiać te końcówki i robię drugi półsłupek nawijany.
raz po jednej stronie żeberka, raz po drugiej, raz po jednej, raz po drugiej, raz po jednej, raz po drugiej. I co kilka oczek dodajemy dodatkowe półsłupki nawijane. Można sobie po prostu liczyć to naokoło i tak mniej więcej je rozłożyć, żeby wyszło na koniec 70 tych półsłupków nawijanych, żebyśmy miały dokładnie 70 oczek. Albo robić dokładnie z wyliczeniem. Raz, dwa, następne oczko, 3, następne oczko, 4, następne oczko, 5 i w kolejnym oczku 2. 2 półsłupki w jedno oczko. Pierwszy półsłupek nawijany, wracamy do tego samego oczka, drugi półsłupek nawijany. I znowu kolejne oczko, raz, kolejne oczko, 2, 3, 4, 5 i w następnym oczku to, czy się wbijacie tutaj pod jedną nitkę, czy pod dwie nitki, czy pod cały półsłupek, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby wbijać się cały czas mniej więcej w te same miejsca, żeby to przejście było takie ładne. Mam 5 pojedynczych, zatem wracam do tego samego oczka, robię jeszcze jeden półsłupek nawijany i w ten sposób pracuję do końca rzędu. Zawsze można sobie te górne oczka również tutaj policzyć. Jeżeli można policzyć tutaj te literki V, można policzyć u góry oczka i robimy naokoło tak, jeżeli robimy czapkę dla dorosłego, żeby mieć dokładnie 70 półsłupków nawijanych na okręg. Kiedy już zrobimy to pierwsze okrążenie, to nie robimy żadnego łączenia, nic z tych rzeczy, tylko narzut nitki i w pierwsze oczko nad tym pierwszym półsłupkiem nawijanym robimy kolejny półsłupek nawijany, następne oczko, następny półsłupek nawijany i tak teraz pracujemy w okręgach. Pracujemy naokoło, robiąc po jednym półsłupku w każde oczko i robimy dużo tych okrążeń. Mniej więcej dla osoby dorosłej wysokość tej części, zanim zaczniemy zwężanie, to będzie gdzieś 18 cm powiedzmy, więc tak jak sobie przykładamy tutaj do ściągacza na dole, to planujemy, żeby mniej więcej 18, może być 20 cm. Wszystko też zależy od tego, jaką długą tą czapkę chcecie mieć, bo można sobie zrobić taką naprawdę wiszącą, taką mocno wiszącą z tym pomponem, albo taką krótszą. Gdzieś mniej więcej od 15 do 20 cm musi być długość, zanim zaczniemy zwężanie, więc robimy teraz po okręgu kolejne półsłupki nawijane i spotkamy się, kiedy każda z nas już więcej tych oczek będzie miała. Zrobiłam dokładnie 8 rzędów, mam mniej więcej 16 cm tutaj od dołu. Myślę, że to wystarczy. I teraz zakładamy sobie znacznik mniej więcej w miejscu, gdzie jest początek okrążenia. To widać, bo delikatnie tutaj wyróżnia się miejsce, gdzie był robiony ściągacz i gdzie on był łączony. Mamy 70 oczek dokładnie naokoło. Rozpoczynamy zwężanie czapki. I teraz będziemy to zwężanie robić w rzędach. Jedno pełne okrążenie ze zwężaniem, a następnie okrążenia bez łączenia oczek, bez zwężania. I teraz w zależności od tego, jaką długą tą czapkę chcecie mieć, to robicie albo 2 okrążenia pomiędzy okrążeniami zwężającymi, albo 3, albo nawet 4 czy więcej, jeżeli chcecie taki długą końcówkę tej czapki. Ja będę robiła 3 okrążenia pojedynczych półsłupków nawijanych pomiędzy rzędami, pomiędzy okrążeniami, gdzie będzie zwężanie. Narzut nitki, teraz robię okrążenie właśnie ze zwężaniem. Wbijam się w pierwsze oczko, pobieram włóczkę, przeciągam, wbijam się w następne oczko, pobieram włóczkę, przeciągam i mam teraz 4 pętelki na szydełku, pobieram, przeciągam przez wszystkie. Zwężanie wykonujemy dokładnie w 7 miejscach. Zatem teraz w 8 kolejnych oczkach jeden półsłupek nawijany. Raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i 8. Co razem z tymi dwoma połączonymi da nam 10, a ponieważ mamy 70 naokoło, to wszystko będzie się zgadzać. Następne dwa oczka znowu łączymy w jedno. Narzut nitki. Wbijamy się w pierwsze oczko, pobieramy, przeciągamy. Wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy. 4 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 4. A następnie 8 kolejnych pojedynczych. Raz, 2 i tak dalej. Do 8, potem łączony i aż do końca, aż tutaj, gdzie mamy znacznik. Mam już w 6 miejscach dokładnie zrobione zwężanie. Teraz odliczyłam kolejne 8 pojedynczych. Robię ostatnie 7 łączenie dwóch oczek w jedno i do końca okrążenia już podążam pojedynczymi półsłupkami nawijanymi. Ten znacznik nie musi być dokładnie w miejscu, gdzie jest to pierwsze oczko tego okrążenia, ponieważ zrobiłyśmy, zobaczcie, teraz w 7 kolejnych oczkach zrobiłyśmy 7 łączonych oczek i teraz płynnie przechodzimy pojedynczymi półsłupkami nawijanymi, robiąc pierwsze okrążenie z tych okrążeń pojedynczych, to o czym wspomniałam przed chwilą. Zrobiłam okrążenie, w którym w 7 miejscach zamknęłam po 2 oczka w jedno, a teraz zrobię 3 pełne okrążenia bez odejmowania. Następnie się spotkamy i znowu w 7 miejscach zrobimy rząd łączony, następnie znowu 3 rzędy bez łączenia i tak dalej. Spotkamy się przy następnym okrążeniu, kiedy trzeba będzie znowu łączyć 2 oczka. Zrobiłam 3 pełne okrążenia pojedynczych półsłupków nawijanych bez odejmowania i teraz znowu mniej więcej w miejscu, gdzie jest znacznik, robię narzut i zaczynam kolejne okrążenie ze zwężaniem, czyli łączę 2 kolejne oczka w jedno oczko. I teraz zasada zwężania jaka jest? Tutaj było między zwężającymi między tymi łączącymi półsłupkami nawijanymi było 8 pojedynczych, a teraz będzie 7, bo w poprzednim, wtedy tym zwężającym okrążeniu już pozabierałyśmy po jednym oczku, więc teraz 7 kolejnych pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i znowu łączenie. I przez 4. I znowu 7 pojedynczych łączenie i aż dotąd, aż do tego miejsca. Tutaj znowu będzie ostatnie 7 łączenie dwóch oczek w jedno oczko i 7 pojedynczych. Dojdziemy mniej więcej do miejsca ze znacznikiem, wtedy od razu podążamy prosto, bez żadnego odejmowania. Kolejne 3 okrążenia, albo tak jak wspomniałam, jeżeli chcecie, żeby ta czapka szybciej się zamknęła, to możecie nawet zrobić jedno okrążenie bez zwężenia, a następnie znowu okrążenia ze zwężaniem. Ja robię dokładnie 3 okrążenia pomiędzy tymi zwężającymi. I teraz zasada, którą przedstawiłam, jak będzie wyglądała dalej. Teraz mamy 7 pojedynczych i łączący, 7 pojedynczych i łączący. Następnie 3 okrążenia pojedynczych. Później znowu, gdzieś mniej więcej przy znaczniku, robię 2 oczka w jedno i 6 pojedynczych łączący, 6 pojedynczych łączący. Tak do końca okrążenia. Następnie znowu 3 kolejne okrążenia bez łączenia. Później będzie łączący, 5 pojedynczych, łączący, 5 pojedynczych i tak dalej. W ten sposób ta czapka powolutku będzie się zwężała, dzięki czemu zrobi się właśnie ten charakterystyczny dla czapki Świętego Mikołaja długi, długi ogon. Myślę, że z dalszym ciągiem sobie poradzicie. Zatem teraz szydełkujemy kolejne okrążenia i spotykamy się, kiedy już ta końcówka będzie wąska. Pokażę Wam, co robimy dalej, jak zrobić pompon i jak tę czapkę zakończyć. Czapka w tej chwili wygląda tak. Stanęłam w miejscu, gdzie przy tym zwężaniu mam 4 pojedyncze między podwójnymi i ponieważ ja bym chciała, żeby ta końcówka jeszcze bardziej się wydłużyła, to od tego miejsca teraz już mam okrążenie, gdzie przypada
łączenie i 3 pojedyncze, łączenie 3 pojedyncze, to zrobię pomiędzy kolejnym rzędem z łączeniem 4 rzędy pojedynczych półsłupków nawijanych. Później będą łączący 2 pojedyncze, łączący 2 pojedyncze i też 4 rzędy, żeby taki ogonek dłuższy mi tutaj powstał. I spotkamy się wtedy, kiedy już będzie prawie końcówka. Wrócimy do naszej białej włóczki i zrobimy z niej pompon. Zrobiłam właśnie okrążenie, w którym mam pomiędzy łączącymi półsłupkami, pomiędzy tymi łapiącymi 2 oczka w jeden, mam pojedynczy półsłupek nawijany. I teraz zrobię znowu 4 pełne okrążenia półsłupków nawijanych. Przesunę sobie znacznik, żeby mi się nie pomyliło, gdzie jest początek okrążenia. Zrobię dokładnie 4 okrążenia i wtedy się spotkamy, zaczniemy zszywać górę czapki już, żeby móc przymocować pompon. I pora na ostatnie dziergane okrążenie. Robimy 7 kolejnych łączonych półsłupków, czyli wbijamy się 2 kolejne oczka, raz, następne 2 oczka łączymy, 2, następne 2 łączymy, 3 i tak jeszcze 4, później będziemy obcinać nitkę i zaszywać dziurkę, która tutaj jest. Zróbmy to okrążenie do końca. Zrobione. Przez ostatnie oczko robimy oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę, wyciągamy tą pętelkę, ściągamy już znacznik, też już nie będzie potrzebny i końcówkę włóczki zakładamy teraz na igłę dziewiarską, na igłę z takim dużym oczkiem i zaszywamy dziurkę. Prowadzimy igłę od środka na zewnątrz pod kolejne oczka, następne oczko, od środka na zewnątrz i tak przedziewamy pod wszystkimi oczkami. Następnie tą końcówką zaciągamy mocno tą dziurkę i nasza czapka będzie zamknięta. Końcówka się pięknie zamyka. Teraz przy pomocy igły przez środek przekładamy sobie włóczkę na wewnętrzną stronę. I ściągamy na razie igłę. A teraz wracamy do białej włóczki i robimy pompon. Pokażę Wam dzisiaj przy okazji tego tutorialu, jak zrobić pompon na 2 rolkach po papierze toaletowym. Łapiemy sobie włóczkę, którą mamy nawinąć i zawijamy na tych 2 rolkach. Im więcej nawiniemy, tym bardziej puchaty będzie pompon. Natomiast my pamiętamy, że pracujemy na włóczce pluszowej, której końcówki, żeby nam się tutaj nie pruły, żeby nam nie puszczały tych kłaczków, będziemy musiały opalić, tak jak na początku to robiłyśmy. Więc nie przesadzamy, żeby później sobie nie dołożyć pracy z tym opalaniem zbyt dużo. Nawijamy. Kiedy już stwierdzimy, że wystarczy, obcinamy włóczkę, bierzemy jeszcze jeden kawałek, trochę dłuższy i teraz pomiędzy tymi rurkami przekładamy ten dodatkowy kawałek i związujemy w tym miejscu na supeł. Lepiej zrobić to w ten sposób, że dopiero jak poprzecinamy sobie teraz te włóczki z tej i z tej strony, to wtedy mocniej związać, bo jak ja teraz zacznę tutaj się szarpać z tą włóczką, no to ona może mi po prostu się zerwać, więc robimy to delikatnie. Inna opcja jest taka, że to związanie robimy inną włóczką, na przykład no może być kordonek, może być niteczka, jakaś włóczka, która się tak łatwo nie rwie, jak te włóczki pluszowe.
związujemy mocno. I teraz ściągamy włóczkę z rurek. Cały czas pilnujemy tego naszego miejsca związania, żeby ono nie zmieniło miejsca. O, i teraz już zaciągamy mocno. Robimy supeł. I rozcinamy te włóczki, które były na rurkach. I zobaczcie, to się teraz tutaj troszeczkę sypie. Przycinamy przede wszystkim te końcówki. Im więcej przytniemy, tym bardziej puchaty ten pomponik będzie, więc nie boimy się tego cięcia, a następnie delikatnie nad świeczką. To się może wydawać trudne, bo jest tych końcówek dużo, ale one bardzo łatwo się łapią, bardzo łatwo się topią nad ogniem, więc kilka końcówek za jednym pociągnięciem śmiało opalimy. Końcóweczki się zamkną i nie będzie problemu. Jeszcze muszę trochę nad tym pomponem popracować. Te dwie końcówki, którymi związywałyśmy, będą idealne do przymocowania do czapki. Przedziewamy te dwie końcówki na drugą stronę czapki, od spodu związujemy na supeł albo na kokardę i tak naprawdę to wszystko będzie gotowe. Myślę, że z tymi porządkami tutaj każdy sobie poradzi. Ja jeszcze popracuję trochę nad tym pomponem, poprzycinam te końcówki, poopalam je, no i przywiążę i spotkamy się już. Moja mikołajowa czapka jest już gotowa. Zużyłam prawie cały motek włóczki Polo i prawie cały włóczki Aksamitek. Jestem bardzo ciekawa, jak taka czapka Wam się podoba. Czy spróbujecie ją zrobić? Można oczywiście sobie modyfikować rozmiar, trzymając się tej samej zasady zwężania. Można zrobić czapki dla dzieci, dla dorosłych, dla całej rodziny. Ja już serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za to wspólne świąteczne szydełkowanie. Jednocześnie życzę Wam przy tej okazji zdrowych, spokojnych świąt, spełnienia wszystkich Waszych marzeń, nie tylko szydełkowych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam teraz do obejrzenia kilku zdjęć. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.